Siema widzowie, jest 23:35, jesteśmy w Kielcach, przyjechaliśmy po Franka, który miał odebrać z Decathlonu rzeczy dla Wojtka, bo Wojtek dopiero co kupił rzeczy do spania na dziko w namiocie i się okazało, że w Decathlonie miały być 2 paczki, więc jest gruba akcja, bo Wojtek nie ma materaca do spania, ale załatwiamy na szybko drugą karimatę dla niego i na szczęście miałem zapasowy materac jeszcze taki cienki i mam nadzieję, że będzie żył, ale jest Zajebiście. przerażony jednocześnie i mu się nie dziwię. No, mamy jedną noc testową, tak zanim dojedziemy na miejsce, więc w sumie powinno się okazać, czy da radę, czy nie da rady. Czy ruszamy jutro, czy ruszamy w piątek? Czy ruszamy jutro, czy ruszamy w piątek. Także no, ciekawy początek przygody, bym powiedział. Eluwa, szybkie sprawozdanie. Jesteśmy za Krakowem jakieś 40 km, może trochę więcej. Jesteśmy w namiocie, śpimy na jakimś polu namiotowym. Nic nie nagrywałem, bo tak wszystko na szybko jest. Która? 3? Nie mam zegarka. Po 3 jest, więc idziemy w Kimę szybko i widzimy się rano. Będziemy jechać jeszcze tam chyba za 2 godziny. Także do jutra. Dzień dobry. Tu spaliśmy na polance. Nie wysiadam z namiotu, bo mam mokre buty. Bo oczywiście wszystko na szybko było. Jest kurczę 7 rano. Wojtek nas obudził, bo najwyraźniej ma problemy ze spaniem i z szukaniem sobie zajęcia, tak żeby nie budzić innych. Ale to nic. Było 4 stopnie w nocy według termometra tutaj w środku w namiocie, więc na dworze pewnie było około 0. Całkiem przyjemnie. Zbieramy się raz, dwa i lecimy do miejsca startu, czyli do miejscowości Lubochna na Słowacji i idziemy na Wielką Fatrę. No, myślę, że przeżyjemy. Wojtek taki dosyć zadowolony ze swojego snu dzisiejszego, więc spoko. Mówi, że wygodnie i ciepło, więc tyle wystarczy. Dzień dobry. Jesteśmy na miejscu, na Słowacji, w miejscowości Lubochna i przyszła pora na ważenie plecaków. Nie ukrywam, że już raz to zrobiłem i bardzo się zszokowałem. Zaczniemy od plecaka Wojtka. Uwaga, trzeba najpierw ustawić, żeby waga mierzyła. Jedziemy. Coś jest nie tak. Bateria się skończyła. Ale to nic, bo bateria się skończyła. Dobra, dawaj się jeszcze raz. To się wytnie. Jesteśmy już na Słowacji, w miejscowości Lubochna. Przed chwilą ważyliśmy plecaki. Wojtka plecak, to jest ten tutaj czarny. 16, niecałe 16 kg. Franka plecak, ten czerwony, 16,5. I mój oczywiście z najdroższym sprzętem za miliony złotych, 21 kg. Idealnie. No ale mam trochę sprzętu do nagrywania. Próbuję sobie tłumaczyć, że to jest to. I moje krzesło. No, w każdym razie wyruszamy w drogę. Najpierw po płaskim, tam chyba ze 3-4 km i potem odbijemy. Wszystko zobaczycie. Całkiem nieźle nam poszło. Znaczy zrobiliśmy jakieś 5 km chyba. A było grube podejście. Obstawiam, że dzisiaj tylko takie nas czekają. Pierwsze widoczki za nami. Zarąbiste, nie? Bardzo fajnie. Mamy teraz taką króciutką przerwę
żeby coś sobie małego zjeść, napić się i no musimy iść dalej, bo inaczej nie będzie dobrze. Zgadnijcie, kto był pierwszy. Zgadnijcie, kto był pierwszy. Na pewno nie Franek śmiga jak po... Znaczy, jeszcze raz, Franek śmiga jak nienormalny. Normalnie nie jestem w stanie za nim nadążyć. On się co chwila zatrzymuje i czeka na nas. Także grubo. Młody jest. To może. Weszliśmy na pierwszą górkę. Dobra. Wiecie, weszliśmy na pierwszą górkę. Jakieś 950 metrów, jest 13:23, więc idziemy 14:23. Czyli 2 godziny w sumie już idziemy. Mamy ze sobą na oko, myślę, że koło 7 km. W sumie mamy sporo czasu. No, zachód słońca jest koło 20 do 21 jest w miarę jasno. Więc czasowo myślę, że okej, no wychodziliśmy o 12, nie? Po 12 nawet. O 12 to chyba na miejsce dojechaliśmy. Także myślę, że jest okej, nie? Z jedną małą przerwą teraz takie też, ale teraz taka króciutka, 3 minutki. Idziemy dalej. No, tu by kawka smakowała z rana. A jest miejsce na namiot. Ale niestety to jeszcze nie pora. Jeszcze trzeba iść. Przepięknie tu jest. Nie. Zły kadr, stąd. Zrób filmik na przykład z tylko backstage. Tylko ucinki, wyrywki, które nie zostały dopuszczone, jakieś takie, wiesz, Making of. making of, no. Dla patronów. Patronite? No trzeba mieć. Mogą ci- Możesz przez YouTube'a wspierać, o? Tak. To dla wspierających. I są takie opcje na YouTubie, że możesz sobie ustawić, że właśnie dla wspierających są inne materiały i tak dalej. Albo że premierę mają kilka dni wcześniej filmów. No. Mm. Po tym to na pewno będzie kupa. Nie? Widzowie? Trzeba będzie się wysłać. Nie, widzowie? Koniec tego dobrego. O panie, spuchnięty już jestem na maksa. Ale widoki rozpieszczają. Jesteśmy na 1150 wydaje mi się, wchodzimy na 1200 i to takie chyba najgorsze podejście dzisiaj będzie. Mega stromo było. Tak myślę, że jest około 50 stopni nachylenia. I tak prawie na wprost szlak, więc mocno. Weszliśmy na 1240, a teraz jeszcze musimy na 1400 wejść. I zejdź. Nieopodal. 2 km. Będzie widać? Będzie widać 1400? A tak. Tam za mną, tam. Tam jest góra, na którą musimy wejść i wtedy zejść z powrotem na 1200 i tam będziemy mieli źródełko przy
miejscu do spania i mam nadzieję, że będzie kawałek płaskiego miejsca i będzie w końcu kolacja też i może się prześpimy w chatce, zobaczymy, ale jest tak cudownie. Dobry wieczór. Mamy późną godzinę, nie wiem, 22 chyba. Doszliśmy na miejsce po 20. Zrobiliśmy 20 km dzisiaj. Jesteśmy spompowani, dlatego też nie nagrywałem nic wcześniej. No po prostu nie miałem siły, zjedliśmy jedynie kolację, rozstawiliśmy obóz, rozbiliśmy tu namiot ładnie z tyłu, za mną stoi. Ale mieliśmy przecudowny zachód słońca na szczycie góry. To było, kurczę, mega przeżycie, nie? Jestem w sumie wdzięczny bardzo za ten dzień. I jestem w szoku, że daliśmy radę trochę, bo już tak na początku, nie wiem, po pierwszych 5-6 kilometrach miałem takie wrażenie, że będzie naprawdę ciężko, nie? No i było naprawdę ciężko, ale jakoś doszliśmy, nie? Pewnie gdyby nie to, że nie było nigdzie źródła wody po drodze, to byśmy się gdzieś wcześniej zatrzymali, ale no mi w sumie chyba najbardziej zależało na tym, żeby być przy wodzie i tyle. Myślę, że tu skończę ten odcinek i z każdego dnia będzie jeden. Także jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Heja.